Złe wieści. Krasnoludy nie przybędą nam z pomocą. Król Hemir odmówił wsparcia. Wiedziałem. Normalnie wiedziałem, że te samolubne krasnoludy tak postąpią. Żegnajcie, przyjaciele. Do zobaczenia niebawem. Jak to obrony? Co, wy nic nie wiecie? Normalnie śpicie przez 7-8 godzin w nocy, a tu nagle trafia was kilkudniowy sen. Lubimy grać nieczysto, tak? Już ja mu pokażę nieczystą rozgrywkę. Chłopcze, a ty dokąd? Muszę się rozejrzeć, zanim ruszymy dalej. Chcesz zobaczyć, jaki widok rozpościera się na wschodzie? Tak, ale nie przyszedłem tutaj podziwiać krajobrazu, choć nie ukrywam, że uwielbiam wschody słońca. Chcę sprawdzić, którędy można pójść najbezpieczniej. No to wchodź, ale uważaj. Tutaj jest dosyć stromo. Niech to. Nie widzę, co jest za wschodnim brzegiem. Ta wspinaczka poszła na marne. Schodzę. Nie martw się, chłopcze. Ta mgła unosi się już od samego rana. Wczoraj więcej było widać. Pytaj, a ja spróbuję ci jakoś odpowiedzieć. Czy wioska Igeris jest nietknięta? Z tego, co widać z tej wieży, chyba tak. Codziennie obserwujemy tamtę stronę i żadnych płomieni czy dymu nie dostrzegliśmy. Rozumiem, że właśnie tam chcecie iść. Tak, ale nie mam pojęcia, którą drogę wybrać. Mam mapę wschodnich rubieży. Chłopcze, jeśli masz zamiar iść na wschód, za nic, powtarzam, za nic w świecie nie wolno ci się zbliżyć do ruin twierdzy Faipis. Wysłaliśmy na zwiat nie jeden oddział i nikt stamtąd nie wrócił. Król Lesterin powiedział, żebyśmy szli jak najbliżej północnej ściany gór Trounajan, gdy już opuścimy Igeris. A wiecie coś może o ludziach zamieszkujących Eorus i jeszcze dalsze ziemie? Tak daleko, chłopcze, nie sięgamy niestety. Nie potrafię odpowiedzieć ci na to pytanie. Nigdzie nie pójdziecie, dopóki mi o wszystkim nie opowiecie. Teo, chodź tu, bo ten wścibski elf łatwo nie odpuści. Już idę, czekaj.
Co chcesz wiedzieć, mości Ajmarze? Skoro jesteś taki ciekaw, to powiem ci tylko tyle, ile mogę. Dzisiaj udamy się na wschód za jezioro Sinajan w poszukiwaniu smoczego kamienia, a wcześniej zaginionej kroniki z Uwolonu. Zapewne znana jest ci historia o bracie króla ludzi, Borina, na którego Mognor rzucił zaklęcie i teraz nęka on południowe połacie ziem dawnej Laeti. Trzeba go odczarować, ale najpierw trzeba znaleźć ten kamień. To jest nasze zadanie. Drugie i chyba równie ważne zadanie to przekonanie Hemmira, władcę krasnoludów, aby wsparł nas w tej wojnie, która jego i tak czeka. Posłaniec, którego czcigodny Nesterin wysłał jesienią ubiegłego roku, poniósł klęskę. Zamierzam przemówić do rozumu panu Hemmirowi. Skoro elfa nie posłuchał, może smoka posłucha. Fascynujące, ale chcę wiedzieć więcej. Przykro mi, ale tyle musi ci wystarczyć. Co jeszcze chciałbyś od nas usłyszeć? Na przykład to, co robi tu smok i skąd się wziął w Laeszy. Niestety, tego ci powiedzieć nie mogę. Po pierwsze dlatego, że naraziłoby to na ryzyko naszą misję, a po drugie czcigodny Nesterin chce wszystko utrzymać w tajemnicy. Zresztą nie dziwię mu się wcale. Zanim pójdziemy, proszę, aby poza mury tego miasta nie wyszła żadna informacja, że ktoś tu widział smoka, jasne? Powiem wprost, że Mognor wie o moim istnieniu, ale nie wie, że szukamy smoczego kamienia, a wasz król wysłał nas na misję dyplomatyczną do krasnoludów. Czarnoksiężnik jest przekonany, że krasnoludy są same i nic nie wiedzą o wojnie. I niech tak zostanie. Jak to wie o twoim istnieniu? Skąd? Jak już mówiłam, nie mogę powiedzieć. I tak za dużo tutaj wam zdradziłam. Przykro mi, ale na raz już czas. Arsimie, chodźmy. Dziękuję za ten zaszczyt, że się tu pojawiłaś. Mam jednak ciągle niedosyt wiedzy. Z drugiej strony, skoro sam czcigodny Nesterin chce to utrzymać w sekrecie, nie będę się sprzeciwiać. Pozostaje mi życzyć wam bezpiecznej drogi i pomyślności, aby misja, którą wam wyznaczono, powiodła się. Dziękuję za troskę, mości Ajmarze. Gdy to wszystko się skończy, na pewno poznasz całą prawdę, ale teraz musisz się uzbroić w cierpliwość. Słyszałaś go? Natrętny i wścibski był ten zarządca jak na elfa. On spisuje jakąś kronikę czy co? 100 pytań do. Całe szczęście, że szybko go rozczarowałaś i zniechęciłaś. Ja nie dałbym sobie rady. Byle presja i gadam, co mi ślina na język przyniesie. A gdybym wybablał przez przypadek cokolwiek o wyspie Wrihan albo Arnedzie czy Aldrosie, byłoby krucho. Nie zapominajmy, że tam także mógł się ukrywać jakiś szpieg. Masz rację. Uprzejmy z niego gość, ale za dużo chce wiedzieć. O smoczym kamieniu mogliśmy mu powiedzieć, bo nie jest to żadną tajemnicą, że Galdar został zaklęty. Legendę też wszyscy znają. O krasnoludach także mogliśmy mu powiedzieć, bo wszyscy wiedzą, że dawno temu stąd odeszły. A tak z innej beczki. Byłem na wieży obserwacyjnej i chciałem się trochę rozejrzeć, ale mgła mi nie pozwoliła. Za to udało mi się uzyskać nieco informacji o Igeris. Według strażników nic niepokojącego się tam nie dzieje, więc nie powinniśmy się zbytnio martwić, gdy tam dotrzemy. Mieszkańcy być może będą wiedzieć coś o smoczym kamieniu albo zaginionej kronice z Uwolonu. Zaniepokoił mnie fakt, że elfowie z Ebonu wysłali kilka zwiadów do twierdzy Faipis i żaden nie wrócił. Tam faktycznie śpi jakieś licho. Może tak, a może nie. Nie zbliżajmy się do niej i tyle. Powinno pójść gładko. Chodź, Arsimie. Wow, spójrz jakie ogromne! Wygląda jak morze, ale to jezioro. Pewnie musi być tam głęboko. Nigdzie nie było o tym wzmianki. Chcesz się przekonać? Wolałbym nie. Jako dziecko nie umiałem pływać, ale choć teraz już potrafię, nie zaryzykowałbym nurkowania, jeśli jest tam więcej niż kilkadziesiąt stóp głębokości. Za tym jeziorem ledwie stąd widać Igeris. Sugeruję, byśmy poszli dookoła południową stroną Sinejanu. Wejdziemy do wsi od południa. Wiesz, ciężko mi to mówić, bo należę do rasy tych winnych, ale szczerze powiem, że zasłużyliśmy na tę wojnę i na te okropieństwa, jakie nas spotkały. To nasza sprawiedliwa kara. Mówiłem wcześniej, że zapłaciliśmy już za nasze zbrodnie, ale to nie do końca prawda. Jest jeszcze coś niewybaczalnego. Niewybaczalnego? A co takiego? Wciągnęliśmy w tę wojnę smoki. One w niczym nie zawiniły, a mimo to spotkał je los o wiele gorszy niż nasz. Cholerna ironia losu. Nie win się. Nie było cię wtedy jeszcze na świecie, gdy to się działo.
to znaczy się nasza misja, ma dla mnie jeszcze jedno osobiste znaczenie. Chcę wynagrodzić smokom ich poświęcenie. Wiem, że nie przywrócimy ich do życia, bo to niemożliwe, ale chcę, by choć duchem były przy mnie i dodały mi sił, gdy stanę naprzeciw tego czarnoksiężnika. Wezwę ich pomocy, gdy przyjdzie mi stanąć z nim twarzą w twarz. Poza tym wziąłem sobie na cel jak największy udział w powrocie smoczych mędrców do Zuwalonu. Nie spocznę, dopóki te wspaniałe czasy nie powrócą. Głęboko wierzę, że tak się stanie. Masz w sobie coś, czego nie mają inni. Troszczysz się o smoki. To widać i słychać wyraźnie. Tego się kompletnie nie spodziewałam. Nic dziwnego, że nikt nie zaatakował tego miejsca. Ognorowi nie zależy na niszczeniu i grabieży, ale chce wytracić ludność, a przynajmniej zdradzają to jego dotychczasowe zapędy. Miej oczy dookoła głowy i na wszelki wypadek przygotuj Ilwisara. Nie wyczuwam żadnej złej energii, ale licho nie śpi. Przekonaliśmy się o tym już nie raz. Popatrz, żadnych kur, owiec, krów, świń, psów, ani innych zwierząt, które widuje się zwykle w takim miejscu. Normalnie nic. Co tu się stało? To mi się nie podoba. Musimy to koniecznie zbadać. Może się okazać, że ktokolwiek za tym stoi, postanowi wziąć sobie teraz nas za kolejny cel. Co powiesz, Teo, na małe śledztwo? W pełni się zgadzam. Lepiej znajdźmy winowajcę, zanim on znajdzie nas. Teo, spójrz! Tam na wzgórzu jest jeszcze jeden dom. Ten jednak wygląda inaczej. Nie ma mchu, jest zadbany i w dodatku z komina wydobywa się dym. Tam ktoś chyba jest i może nam powie, co tu jest grane. Arsimie, stój. Skąd pewność, że to nie pułapka? Nie bądź znów taki pochopny. Tutaj wszędzie możemy natknąć się na wrogów. To nie Laesza, gdzie ludzie i elfowie są mili, uprzejmi i podstawiają nam dobre żalełko pod nos. W tych stronach na każdym kroku może czyhać śmierć. Pamiętaj o tym. Idziemy tam razem. Wybacz, straciłem czujność. Po raz kolejny doceniam to, że mam u boku smoczego mędrca. Jak zawsze niezawodna. Przede wszystkim to masz u boku kogoś, kto troszczy się o ciebie jak nikt inny na tym świecie, mój głuptasie. No wiem, i to aż za dobrze. Nie wydaje się to tobie dziwne? W całej wiosce nie ma nikogo, choć powinna tętnić życiem, a w jednym tylko domu siedzi starszy jegomość? Ja obstawiam zasadzkę, ale obym się myliła. O dziwo, nie wyczuwam w nim nic podejrzanego i wygląda na zwykłego człowieka, ale to jeszcze nie powód, by czuć się pewnie. Nie wiem jak ty, ale ja chcę z nim pogadać. To zbyt niebezpieczne. Czekaj! Witaj, chłopcze. Co tu robisz tak całkiem sam? W czym mógłbym ci pomóc? Może wejdziesz? Zimno jest na dworze. Nazywam się Will i... Co się stało z resztą mieszkańców? no bo wiesz, oni... To smok. Wielkie nieba. Uciekaj stąd, smoku, jak najszybciej. Szukają cię. Szukają? Ale kto? O co tu chodzi? Nie ma czasu do stracenia. Chodźcie za mną. Szybko. Możesz nam powiedzieć, co robimy w ciemnej, zamkniętej piwnicy pod twoim domem w środku dnia? No dobra, skoro jesteście już względnie bezpieczni, a przynajmniej na razie, to słuchajcie, co mam do powiedzenia, bo to was dotyczy. A w szczególności ciebie, smoku. Mnie? Mów do mnie Tea, bo tak mam na imię. A to mój przyjaciel Arsim. Co się tu wyrabia? Miło was poznać, Alsimie i Teo. Zanim przejdę do rzeczy, cieszę się, że jest z nami smok, a być może i smoczy mędrzec. Nie wiem. Jedno jest pewne.
Każdy z nich to nadzieja dla naszej krainy. Dziwny jest ten staruszek, co nie? Możemy mu zaufać? Teraz, gdy zaczęłam to analizować, sądzę, że tak. Nie zachowuje się, jakby miał nas zdradzić, a wręcz przeciwnie. Próbuje nas przed czymś ostrzec, a przeprowadzenie tutaj traktuje jako chęć ukrycia nas przed wrogiem. Tylko kim on jest? Teo, to zaszczyt dla mnie, że mogę na własne oczy ujrzeć smoka. Od dziecka o tym marzyłem, a teraz los na stare lata się do mnie uśmiechnął. Jednak mój wiek, a mam już prawie 78 lat, nie pozwala mi już walczyć i bronić przyjaciół. Jedyne, co mogę wam ofiarować, to ostrzeżenie. Szczęście, że nie szliście dalej i odwiedziliście mój dom. Mieszkam tu od urodzenia, ale miesiąc temu zdarzyła się potworna tragedia. Był piękny dzień, mroźny, acz słoneczny. Dzieci bawiły się, a dorośli zajmowali się tym, czym dorośli się zwykle na wsi zajmują. Matki przygotowywały posiłek, ojcowie doglądali zwierząt. Nagle, bez żadnego ostrzeżenia, niebo pociemniało, zasnuwając się fioletem, i potem zatrzęsła się ziemia. Odkąd pamiętam, nigdy nie było w tym rejonie trzęsień ziemi. Coś ci to przypomina, Arsimie? Nic mi lepiej nie mów. Nawet nie musiałem się zbyt długo zastanawiać. Torgat? Nie trafiłeś, chłopcze. Torgatowie wybiliby mieszkańców, ale oni wtedy zniknęli. To coś ich porwało. Jest znacznie gorzej. Nie wiem, co to było, ale z pewnością nie żaden zwykły upiór. Znam ich słabości, wiem o ich bransoletach, po których zniszczeniu stają się śmiertelni. Zaraz, moment. Pamiętasz, Teo, co spotkało generała Glanduila pod górami Nontis? Obym się mylił. Racja, wtedy też było trzęsienie ziemi. Jak wyglądał ten stwór? Oj, paskudnie. Przypominał jednego z tych upiorów. Był jednak lepiej odziany i dzierżył wielki czarny miecz. Nosił czarne buty, czarne spodnie, w sumie cały był ubrany na czarno. Przyodziany był z lekka błyszczącą i nieco postrzępioną peleryną. Czarną oczywiście. W odróżnieniu od Torgatów nie miał kaptura, a hełm. Spod niego wyłaniały się trupie czerwone ślepia. Przybył tu w asyście kilkudziesięcioosobowego oddziału orków. Kazał im pojmać mieszkańców. Związano ich sznurami i zaprowadzono na północny wschód. Ha, niech zgadnę. Pewnie do ruin twierdzy Faipis. Tego nie wiem, ale gdzieś w tamtym kierunku. Wiedząc, że to stare zamczysko się tam znajduje, zapewne właśnie tam ich zabrano. Teraz to mamy nie lada zagwozdkę. To się kupy nie trzyma. Po co ten stwór kazał pojmać mieszkańców? To nie w stylu Mognora. On tylko zabija i niszczy. Zrównał z ziemią Gilię, zrównał z ziemią Fael. Domyślasz się może, czemu akurat tak się zachował tym razem? Wiecie co? Sądzę, że to ma coś wspólnego ze smokami. Wierzcie mi lub nie, ale słyszałem wyraźnie, jak przed związaniem ludzi upiór pytał o smocze jajo. Co takiego? Smocze jajo. Chyba sądził, że jakieś tu znajdzie. Nie wiem, skąd ty się wzięłaś, Teo, ale na pewno nie z Uwalonu. Jak długo żyję, nawet w bajkach nie słyszałem, żeby były tu jakieś jaja smoków. Jeśli były, to na pewno Mognor je znalazł podczas pierwszego ataku. Oczywiście każdy z mieszkańców zaprzeczył, ale widocznie porwano ich po to, żeby torturami zmusić do wyjawienia czegoś, o czym i tak nie wiedzą. Rzecz jasna, jeśli trafili do tej twierdzy. No dobrze, ale jak się tobie udało uciec? Nie musiałem. Jak widzicie, mój dom jest nieco oddalony od pozostałych. Gdy zbliżyli się od wschodu, zdążyłem się ukryć tutaj i nikomu z nich nie przyszło do głowy, że za domem jest piwnica. To cud, że mnie tu nie znaleźli, choć przeszukali cały budynek na górze. Zastanawia mnie to, co powiedziałeś o jajach smoków. Skąd wiedzieli, żeby ich szukać akurat w Igeris? Jeśli Mognor zniszczyłby je wieki temu, to nie rozkazałby swoim sługusom, takim jak ten stwór, szukania ich. To nie ma krzty sensu. To bardzo kiepski pomysł. Stanowczo odradzam. Wiem, że chciałbyś tam pójść i pokonać kolejne paskudztwo czarnoksiężnika, ale nie mamy pojęcia, kim ono jest i nie wiemy, jak z tym czymś walczyć. Chociaż ja domyślam się, co to za kreatura. Pewności jednak nie mam.
Jeśli moje obawy nie są bezpodstawne, lepiej będzie trzymać się z dala od twierdzy Faipis. Myślisz, że to naprawdę Firugon? Tak, właśnie tak uważam. Odczuwam strach, bo słyszałam, co potrafił ten pierwszy. Właściwie to generał Glanduil pokonał go przez przypadek. Wykorzystał moment nieuwagi. Tamten miał taką moc, że zrobił miazgę z kilkuset ludzi jednym tylko ruchem. Chcesz się z nim mierzyć w pojedynkę? I jak pokonasz sam tylu orków? Nawet z moją pomocą to będzie jak porywanie się z motyką na słońce. Co zatem proponujesz? Kontynuować misję, a jak dotrzemy do krasnoludów, jakimś cudem ich przekonując, z ich wsparciem zaatakować tę twierdzę. Krasnoludy to najtwardsza i najodważniejsza ze wszystkich ras. Ale zanim do tego dojdzie, ci ludzie mogą zginąć, o ile już nie żyją. O czym wy rozmawiacie? Zastanawialiśmy się, czy nie zaatakować twierdzy, ale raczej zrobimy to dopiero z pomocą krasnoludów. Musimy do nich dotrzeć. Mieszkają w swojej nowej ojczyźnie. Miasto Faldur jest ich główną siedzibą. Faldur? Przecież to strasznie daleko na północy Achaerii. Jak zamierzacie tam dotrzeć? Lot jest zbyt ryzykowny. Mieszkamy właściwie na skraju bezpiecznych ziem. Płaskowyż Niris aż roi się od wrogów. Jak was wypatrzą, nie ma czasu na ucieczkę. Musicie iść wzdłuż północnej ściany gór Trounajan, czyli od razu jak tylko wyjdziecie, skręcajcie na południowy wschód. To już trzecia osoba, która sugeruje nam tę drogę. Wypadałoby posłuchać, bo też sądzę, że to najlepsze wyjście. Mam do ciebie pytanie, Will. Takie zupełnie z innej beczki. Co się stało z twoją rodziną, żoną, dziećmi, wnukami? Też zostali uprowadzeni? Nie mam nikogo. To znaczy, wiele lat temu, kiedy byłem trochę starszy od twojego przyjaciela, spotkałem... Naprawdę chcecie tego słuchać? To smutna historia, chociaż nikt nie umarł. Chętnie posłuchamy. Kontynuuj, proszę. W porządku. Gdy miałem kilkanaście lat, nie byłem beztroskim młodzieńcem jak większość moich rówieśników. Zamiast uganiać się za dziewczętami i brać udział w potańcówkach do białego rana pod wpływem czegoś mocniejszego, jak inni, zajmowałem się studiowaniem historii Zuwalonu. Wielokrotnie bywałem w Ebonie i w Narend. Odwiedzałem tamtejszą bibliotekę, studiując wiele ksiąg. Rzecz jasna, biblioteka w Narend jest znacznie większa od tej w Ebonie. Bardzo interesowało mnie, co stało się ze smokami. Szukałem nawet drugiej kroniki Zuwalonu, która rzekomo zaginęła. To uważano mnie za dziwoląga. Nie przejmowałem się jednak tym zbytnio. Myślałem wtedy, żeby podążać własną drogą, zresztą do dziś nic się nie zmieniło. Wychodziłem z założenia, że ci, co podążają za tłumem, nigdy nie dojdą dalej niż ten tłum. A ci, co obierają własną drogę, stając się indywidualistami, dotrą tam, gdzie nikt z tego tłumu jeszcze nie był. Mieszkałem z matką. Ojciec odszedł od nas, gdy byłem dzieckiem. Nawet go nie pamiętam. Moja matka była nadopiekuńcza, lecz to nigdy nie wydawało mi się nienaturalne. Wszędzie, gdzie chciałem się udać, ostrzegała mnie, bym uważał i nawet pakowała mi jedzenie na drogę. W wieku 19 lat, gdy po raz kolejny, już właściwie nie wiem który, odwiedziłem Narend, wchodząc do biblioteki za zgodą czcigodnego Nesterina, ujrzałem tam pewną dziewczynę. Była to elfka. Miała przepiękne imię Artael. Było tak cudowne, że nawet samo jego wymawianie sprawiało mi wiele radości, jakbym okrywał się jedwabiem. Okazało się, że dziwnym zbiegiem okoliczności ona również interesowała się historią Zuwalonu. Niedługo potem zaczęliśmy wspólnymi siłami szukać zaginionej kroniki. Pomyślałem, że w końcu znalazłem kogoś, kto mnie rozumie i myśli tak jak ja. Byłem pewny, że to właściwie była kobieta, z którą chciałem spędzić resztę swojego życia. Los jednak bywa złośliwy i przy odrobinie mojej pomocy przygotował dla mnie inne zakończenie niż to, na jakie liczyłem. Minęły 2 lata. Chociaż nigdy nie natrafiliśmy nawet na najmniejszą wskazówkę, to narodziło się między nami silne uczucie. Nie mówiąc nic wcześniej mojej matce, postanowiłem zaprosić Artael do siebie na parę dni.
Gdy przyjechała, matka starała się być wobec niej uprzejma, ale ja wiedziałem, że robi to na siłę. Kiedy Artael odjechała, zaczęło się. Słuchałem w nieskończoność, że to kobieta nie dla mnie, bo jest elfką, a ja człowiekiem i że przez nią jeszcze bardziej zdziwaczeję. Miałem zająć się poważnymi sprawami, a nie bajkami. Mimo tego, że bardzo ją kochałem i wiązałem z nią swoją przyszłość, ciągłe wysłuchiwanie wyssanych z palca argumentów stało się tak irytujące, że w końcu uległem. Święty spokój zwyciężył nad potrzebami serca. To rzeczywiście smutna historia. I co? Rozstaliście się? Pojechałem do niej aż do samego Narend, gdzie mieszkała. Zapukałem do drzwi, a ona otworzywszy je, ujrzała w moich oczach, że coś jest nie tak. Ze smutkiem powiedziałem wbrew swoim uczuciom, że nie możemy być dłużej ze sobą i że to był tylko sen. Ona, nie wierząc w to, najpierw się rozpłakała. Potem zatrzasnęła drzwi i kazała mi się wynosić. Powiedziała, że słuchając innych, a nie głosu swojego serca, daleko nie zajdę. Do dziś te słowa wybrzmiewają jak dzwon w moich uszach. I choć już wtedy wiedziałem, że tamtego dnia popełniłem największy błąd w swoim życiu, nie zrobiłem nic. Po prostu odszedłem. Zostałem w rezultacie sam, bo już nigdy nie spotkałem tak wspaniałej kobiety. Wtedy praktycznie moje życie się skończyło, a czas się zatrzymał. Próbowałem kiedyś zapchać sobie tę pustkę kimś innym, ale to było bez sensu. Ból, który miał zniknąć, nigdy nie zniknął. Ja, choć miałem zapomnieć, nie zapomniałem. Co więcej, rana się tylko pogłębiała, by ostatecznie nigdy się jej nie zabliźnić. I wierzcie mi, że to nie jest wcale tak, jak zwykło się mówić, że czas leczy rany. O nie! Czas nie leczy ran, tylko przyzwyczaja nas do bólu, z którym zmuszeni jesteśmy związać swój los na zawsze. W wyniku tego bólu, wskutek odniesionych na sercu ran, dopiero otwierasz oczy, ale jest już dla ciebie za późno, bo nie masz już do czego wracać. Do dzisiaj, gdy w różnych sytuacjach ludzie mówią mi, że gdy zrobię coś, to popełnię największy błąd w swoim życiu, odpowiadam zawsze tak samo. Nie można w życiu popełnić 2 razy największego błędu. Mogłem wieść zupełnie inne życie i być szczęśliwy, ale wtedy zachowałem się jak szczeniak, który uległ zwykłej presji i manipulacji. Życie, moi drodzy, składa się z wyborów. I to jest fakt. Szczęście osiągniesz tylko dokonując tych właściwych. Gdybym wiedział wtedy, co wiem teraz i jak będzie wyglądać moja przyszłość, nigdy nie poszedłbym tamtego dnia do niej i nie wypowiedział tych gorzkich słów, rzuconych jak kamienie, które stłukły jej delikatne serce. Żałuję, że nie mogę cofnąć czasu do tamtej chwili. Zmieniłbym na pewno swoją decyzję i naprawił ten błąd, ale to niemożliwe. I właśnie tak straciłem wszystko, na czym najbardziej mi w życiu zależało. A co więcej, zraniła mnie wyobrażalnie osobę, która była mi najbliższa i choć z pewnością mnie za to słusznie znienawidziła, nadal jest tą najbliższą. Ponoszę pełną odpowiedzialność za każdą uronioną przez nią łzę i nie mam absolutnie nic na swoją obronę. Moja matka zmarła, a ja zostałem sam i nic w życiu więcej nie osiągnąłem. Nie spotkałem jej już nigdy więcej, choć próbowałem jeszcze bezskutecznie ją odnaleźć. Poddałem się w końcu. Było mi już wszystko jedno. Każdej nocy widziałem we śnie jej twarz i słyszałem jej piękny głos, mówiący wciąż te same słowa po elficku. Serusa en alais. Co znaczy, na zawsze będę twoja. Budząc się, czułem pustkę w sercu i wielki ból. Tak jest do dzisiaj, a minęło już 60 lat. Nie zdradzam ludziom tego, co naprawdę chowam w sercu. Po co dawać im kolejny powód do wyśmiewania się ze mnie? Po co mają mi współczuć i mówić, że wszystko będzie dobrze, choć wiem doskonale, że nie będzie? Opanowałem tę sztukę tak dobrze, że potrafię udawać kogoś, kim nie jestem. Z powodzeniem odnalazłbym się na teatralnej scenie. Kiedy jednak siedzę pomiędzy 4 pustymi ścianami mojego domu, upewniwszy się, że to pozostaje w ukryciu,
Pozwalam sobie często na towarzyszący łzom wybuch nostalgii i melancholii, który wciąż łatwo przychodzi i o dziwo zawsze jest tak samo silny. Nigdy nie słabnie. Czy można powiedzieć o czymś, że jest jednocześnie najwspanialsze i najgorsze zarazem? Kochasz to i jednocześnie nienawidzisz? Tak, może być coś takiego. To czas. Ten sam rok możesz pokochać, a później go znienawidzić. Wiesz z pewnością, co mam na myśli. Rany. A mówisz o tym tak, jakby to wszystko zdarzyło się zaledwie wczoraj. Zazwyczaj ludzie zapominają o szczenięcej miłości i idą dalej, naprzód. Szczenięcej. Ona była dojrzalsza niż ci się zdaje. Wspólny cel, planowanie przyszłości, myślenie co będziemy robić i gdzie będziemy, gdy się zestarzejemy. To nazywasz szczenięcą miłością? Nie mogąc już nic zrobić ze swoim życiem, zawsze jednak starałem się ustrzec innych przed błędem, który popełniłem i który kosztował mnie więcej niż utrata życia. Powiem to i tobie, chłopcze. Jeśli spotkasz na swojej drodze kogoś, dla kogo będziesz w stanie poświęcić bez wahania wszystko i kto będzie dla ciebie wschodzącym i zachodzącym słońcem, błękitnym niebem za dnia i księżycem w pełni rozświetlającym twoje nocne ciemności, jeśli poczujesz, że bez tej osoby umarłbyś, to nigdy, przenigdy nie rezygnuj. Cokolwiek się wydarzy i ktokolwiek będzie chciał ci to wyperswadować. Pokłóć się z całym światem, wypowiedz mu i nawet wojnę, ale ocal tę jedyną. Jeśli wiatr wiać ci będzie w oczy, nie odwracaj się, staw mu czoła, bo zawsze będziesz tego żałować. Gdy cię uderzą w twarz z tego powodu, uczyń ją granitową skałą i idź dalej, choćby nie wiem co. Zawsze kieruj się sercem, nieważne jak silne argumenty rzucałby ci pod nos twój własny rozum lub osoby pozornie życzące ci dobrze. Serce nigdy cię nie zwiedzie na manowce. Znaleźć taką osobę jest tak samo trudno, jak dostrzec Syriusza na niebie w letnie bezchmurne popołudnie. Uwierz mi, że świadomie rezygnując z tak wielkiego daru losu przez nic nieznaczące błahostki tego świata, skazujesz się na wieczną samotność, nawet jeśli dookoła ciebie są ludzie. I nawet w towarzystwie rodziny, umierając, czujesz, jakby nikt cię nie odprowadzał do drzwi w zaświaty w tej ostatniej drodze, ani nie płakał po tobie, gdy opuścisz ten świat. Wiesz, o co mi chodzi, Alcimie? Chcesz powiedzieć, że nawet w tłumie ludzi czułbym się samotny? Dokładnie. I powiem ci coś jeszcze. Wielu próbowało mnie, jak oni to określili, wyleczyć z Artael. To jednak niemożliwe. Wyobraź sobie, że jest mroźna noc. Trzęsiesz się z zimna. Nagle ktoś rozpala ogień i robi się przyjemnie ciepło. Tak właśnie się czułem, gdy ją spotkałem, ale pozwoliłem temu płomieniowi zgasnąć. Sam go zgasiłem i znów zacząłem zamarzać, skazując swoje serce na śmierć. Tylko ona mogła odmienić mój los, nikt inny. Kiedyś, gdy ktoś pytał, co w życiu jest najwspanialsze, odpowiadałem zawsze bez wahania, że miłość. Dziś, choć może to zabrzmieć dziwnie nawet dla was, najwspanialsze w życiu jest to, że ma swój początek i koniec i że nikt nie żyje wiecznie. Dlaczego? Jeśli miałbyś się tak tułać w nieskończoność i rozrywać swoje serce, to tylko śmierć może cię z tego uwolnić. Bycie nieśmiertelnym ma swoje wady. Ja nie chciałbym żyć wiecznie, a przynajmniej nie w obecnej sytuacji. Naprawdę ci współczujemy, Willu. Przejrzałam twoje serce, gdy opowiadałeś nam tę historię. I mogę ci w pełni zaufać, jako potomkini smoczych mędrców. Teo, a jeśli zdradzi nas wrogowi? Przecież nie mieliśmy nikomu ufać, nawet tym z pozoru dobrym ludziom. O to możesz być spokojny. Jest czysty jak łza. Wyczytałam w jego umyśle, że żałuje ucieczki i obwinia się też o to, co stało się miesiąc temu. Wolałby sam oddać się orkom, gdyby to miało ocalić wioskę. To człowiek prawy i szlachetny, chociaż przepełniony niewiarygodnym bólem i trochę zagubiony. Tea, mając pewność co do intencji staruszka, opowiedziała mu historię,
Począwszy od tego, co się stało wieki wcześniej ze smokami i jak Arred uciekł z jajem na Frihan, a na bitwie o Narend skończywszy. Arsim nie był zbyt zadowolony, uważając, że było to zbyt lekkomyślne z jej strony. Ona jednak chciała w ten sposób uzyskać więcej informacji o Smoczym Kamieniu i zaginionej kronice Zuwolonu. Czuła, że Will, który szukał go wiele lat, poda im choćby najmniejszą wskazówkę. I tak właśnie się tu znaleźliśmy. Zanim przekonamy krasnoludzkiego króla Hemmira, chcemy odnaleźć Smoczy Kamień, ale potrzebujemy tej księgi, bo w niej podobno zapisano jakieś 4 wiersze wskazujące na położenie tego kryształu. Temat drugiej kroniki Zuwalonu drążyłem bardzo długo. Według mojej wiedzy, ta pierwsza, będąca zwyczajną kroniką, opisującą wydarzenia historyczne, znajduje się gdzieś w Drasilonie lub nieopodal niego. Zgadza się. Miałem okazję trzymać ją w ręku. Z kolei ta druga, którą nie bez powodu zwą zaginioną, jest zupełnie inna. Nie wiadomo, kto ją spisał, ani dokładnie co zawiera, ale nie jest pisana zwyczajnie, tylko zagadkowymi 4 wierszami. Tak, cały jej tekst to 4 wiersze. Co więcej, niewiele osób umiało zrozumieć ich znaczenie. Jeśli ją znajdziecie, będziecie musieli odszukać fragment dotyczący Smoczego Kamienia i oczywiście zrozumieć sens tych słów. Wtedy wszystko będzie jasne. Skąd to wiesz? Dotarłem do jednej z prastarych elfickich ksiąg, która zawierała tylko tę wzmiankę. Położenie drugiej kroniki zostało również zapisane o dziwo 4 wierszami, aby nawet samo jej odnalezienie miało być niemożliwe. Spisałem na pergaminie te 4 wiersze. Mam go w domu w szufladzie. Poczekajcie tu, zaraz go przyniosę. A może chcecie coś do jedzenia lub picia? Gdzie ja mam swoje maniery? Dziękujemy za twoją gościnność. Niczego nam nie trzeba. Słuchajcie, tak właśnie brzmią te słowa. Pośród mórz strachu, nienawiści, cierpienia, krwawiące serce kroczyć tam będzie. W zimnych odmętach wiecznego cienia krzyk głośny rozpaczy zabrzmi niemal wszędzie. To, co złączone jak kryształ się skruszy, iskierkę nikłą ciemność pochłonie. Nie miecza jednak mocą, lecz wspólnej duszy, jednością silni, złączą znów swe dłonie. Rozumiesz coś z tego, Teo? Faktycznie brzmi to jak zagadka. Jak dla mnie wydźwięk ma to mniej więcej taki, jakby ktoś powiedział, że mam wziąć pióro, którym będę kopać w wodzie, a potem zachodzi słońce. Słowem kompletny bełkot. Nie powiem jednak, że te 4 wiersze mają słaby rym, bo wyszedł nawet całkiem ładny wierszyk. Ale tak na poważnie, to nawet znając tę wskazówkę, nic mi do głowy nie przychodzi. Co sądzisz? Pośród mórz strachu, nienawiści i cierpienia. To może znaczyć cokolwiek. Złe czasy, jakieś miejsce, w którym aż roi się od wrogów jak Deral, albo, biorąc morze strachu dosłownie, ja powiedziałabym, że to wszechocean w zaświatach Mordora, o którym mówił mi mój ojciec, ale raczej to zła droga, bo nie jest możliwe, że księgę zabrał Mordor. On nawet nie ma o niej pojęcia. Musimy to zrozumieć w drodze. Teraz nic mi nie przychodzi do głowy. Potrzebuję czystego pergaminu i pióra. Muszę to sobie zapisać. A niech mnie. To jest twoja piwnica? Myślałam, że trzymasz tu tylko swoje zapasy, a tu proszę, nawet zwoje pergaminu leżą. Może masz tu jeszcze zbrojownię? Do 100 piorunów. Byłeś żołnierzem w armii mojego dziadka. Nie spodziewałem się zastać w takim miejscu wojownika legendarnej armii króla Didrosa. To długa historia, ale tak. Służyłem w Drasilonie dawno temu. Zwolniono mnie jednak ze służby, gdy stałem się już zbyt powolny i utraciłem większość mojej dawnej siły. Wspaniały król, z troski, by nie stała mi się krzywda na polu bitwy, postanowił odesłać mnie na prowincję, dając mi sporo pieniędzy, bym mógł wieść spokojne i dostatnie życie. Szkoda, że odszedł. Ty musisz być zatem jego wnukiem. Tak, mój ojciec Borin jest teraz królem w Drasilonie i poszedł w ślady dziadka. Tak długo, jak ludzie będą mieli królów pokroju Didrosa, będą szczęśliwi.
Oczywiście nie biorąc pod uwagę tej cholernej wojny. Za stary już jestem, ale chętnie odrąbałbym łby jeszcze kilku orkom. No dobra, jest już ciemno, więc nigdzie was nie wypuszczam. Nie mam tyle sił co 40 lat temu, więc nie obroniłbym was nawet przed zgrają zwykłych bandytów, a co dopiero przed tymi, którzy byli tu miesiąc temu. Taki los starca. Trzeba wiedzieć, kiedy ustąpić. Przenocujcie tutaj. Nie jest w tym miejscu za ciepło, ale mam tu kominek. Jest tuż za tobą, Arsimie. Wylot biegnie do głównego komina mojego domu, więc mam gdzie przeczekać nawet całą zimę, gdyby przyszło niebezpieczeństwo. Cieszę się jednak, że chociaż jakoś wam pomogę. Smoki podziwiam od dawna i darzę najwyższym szacunkiem, choć do dzisiaj żadnego nie spotkałem. Proszę cię, Teo, o jedno. Jeśli naprawdę jesteś potomkinią smoczych mędrców, spraw, aby ich era znów powróciła. A ty, Arsimie, wytrój z tego Mognora parszywe flaczki, gdy go spotkasz. To i tak stosunkowo łagodna kara za to, co zrobił nam i smokom. Taki mamy właśnie zamiar. Wiecie co? Cały czas chodzi mi po głowie, kim jest ten upiór, który rozgościł się w twierdzy Faipis. Musi być potężny. W Ebonie powiedziano nam, że z żadnego oddziału wysłanego w tamtym kierunku na zwiat nikt nie wrócił. Ja obstawiam Wirugona. Dlatego niech cię nawet nie kusi, by się zbliżać do tego zamczyska. Orkowie nadchodzą z północy. Zaraz tu będą. Uciekajmy! Jacy orkowie? Biegną w naszą stronę i jak na moje oko dotrą tu za kilka minut. Arsimie, Teo, za tą wielką szafą jest tunel prowadzący na drugi koniec wioski. Wyjdziecie pod jedynym drzewem, jakie tu rośnie. Co ty wyprawiasz? Chcesz zginąć? Uciekaj z nami. Nie masz szans przeciwko nim wszystkim. Nie mogę. Nie chcę uciekać. Nie wiedzą, że tu jest smok. Jeśli ucieknę, znajdą to wejście, potem jego drugi wylot. A jak was dogonią, to będzie katastrofa. Jak poinformują upiora o smoku, to już po nas. Zamierzam przeprowadzić jednoosobową dywersję. Oni prawdopodobnie wrócili tu po mnie. Nie zamierzam już dłużej się kryć. I tak nie mam już nic do stracenia, więc wszystko mi jedno. Ratujcie się chociaż wy. Wasza misja absolutnie nie może się skończyć klęską, więc na co czekacie? No, śmiało, ścierwa. Nie wiecie, z kim macie do czynienia? I co, dziadku? Nie jesteś już taki twardy. Szukaliśmy cię, a ty zwyczajnie nawiałeś. Widzę, że nosisz zbroję z herbem smoka, więc nie jesteś byle kim. To dobrze, bo wszystko nam niebawem wyśpiewasz. Spójrz. Ile trzeba mieć odwagi, by dokonać czegoś takiego? Nie jeden młodzian w kwiecie wieku dałby nogę, a ten poczciwy staruszek nie zawahał się ani przez chwilę. Chyba wiem, dokąd go zabrali. Oby nic mu nie zrobili do czasu, gdy ruszymy na Faipis z krasnoludzką armią. Opowiem ojcu o jego męstwie i o tym, jak nas ocalił. Zasługuje w pełni na miejsce w kronice z Uwalonu. A teraz chodźmy. Nie po to dla nas tak ryzykował, żebyśmy mieli dać się marnie podejść. Zobaczcie, ten staruch już nie daje rady. Zanim dotrzemy na miejsce, będzie już trupem. Mieliśmy go dostarczyć żywego. Dziadku, taki słaby jesteś, że 2 godziny marszu to dla ciebie za dużo? Może już pora na twoją drzemkę? Zamknij się i ileś parszywy sługu się w Moknora. To ja zdecyduję, kiedy będę mógł iść dalej. Śmierdzący karaluchu. Jaki nieuprzejmy! Obraził mojego kolegę. Teraz będzie miał złamane serce. Powiedziałem, żebyś zamknął krzywy ryj, bo mam dosyć tego jaskotu. Ten dziadek chyba chce zawisnąć od razu na haku. No i coś ty zrobił najlepszego, idioto. Zabiłeś go. Jeśli nie żyje, wszyscy już jesteśmy martwi. Czekaj, nie panikuj. Żyje, stracił tylko przytomność. Przynajmniej nie będzie nas obrażać przez resztę drogi. Zabrać go!
Will, ty podły tchórzu. Dlaczego nawiałeś, skoro wiedziałeś, że orkowie nas atakują? To, że jesteś najstarszym mieszkańcem, nie daje ci prawa do przeżycia. A już na pewno nie to, że służyłeś w armii króla Tidrosa. Zhańbiłeś tak zaszczytny herb. Przez ten miesiąc tak ciężko nas tu katowali, że ponad połowa mieszkańców Igeris już nie żyje. Nie żyje? Jak to? A tak to, podły tchórzu. Widziałem, jak wywlekali ich ciała na zewnątrz. Jestem tchórzem. Nie będę zaprzeczać. Macie prawo mnie znienawidzić. Na płacz to już chyba za późno. I tak wszyscy wkrótce zginiemy. Pora pogodzić się z losem. Powiedz mi tylko jedno. Dlaczego nas tu trzymają? Czemu nas nie zabili od razu, tylko przywlekli do tego paskudnego miejsca? O co tu w ogóle chodzi? Ten potwór, ich przywódca, włada jakąś czarną magią. Potrafił wchodzić nam do głów i kreować w nich tak paskudne wizje, że niektórzy błagali o śmierć. Byle tylko nie widzieć tych potworności. Nie wiem, kim on jest, ale nie da się go pokonać mieczem. Wygląda to wszystko tak, jakby zależało mu na wywoływaniu cierpienia wewnątrz umysłu swojej ofiary. Dlatego ci orkowie nas nie zabili od razu. Próbowano z nas torturami wycisnąć informację, gdzie znajduje się jajo smoka. Ale my nic nie wiemy. Nawet nas to zdziwiło. Zaraz, jajo smoka? Przecież to bajki. Smoków nie ma tu od ponad 1000 lat. Gdyby były tu jakieś jaja, widzielibyśmy smoki na niebie, ale żadnych tu nie ma, więc nie rozumiem tego. No właśnie. Ktoś jednak po kilku tygodniach cierpień zdradził nieświadomie temu upiorowi, że w wiosce został jeszcze jeden człowiek. Poszli więc po ciebie. Zobaczysz teraz, co potrafi czarna magia. Proszę, proszę, mamy i naszego sprytnego zbiega. Jeszcze tylko ciebie nie przesłuchałem. Zdaje się, że pozostali nic nie wiedzą, a ja marnowałem tylko swój cenny czas. Nie dlatego jednak zginął, ale dlatego, że tak długo ukrywali informacje o tobie. Więc za swój los mogą ci tylko podziękować. Kim ty do diabła jesteś? Dlaczego nas dręczysz? Co my ci zrobiliśmy? Gdzie te moje maniery? Pozwól, że się przedstawię. Jestem Wirugonem Cierpienia. Zwą mnie Ulgan Ginug. Wszystkiego zaraz się dowiesz. Zabrać go do komnaty tortur. A co myślałeś, że będę zadawać ci ból jakimiś narzędziami tortur? Tutaj poznasz o wiele gorszy wymiar cierpienia. Wyśpiewasz mi wszystko i to już wkrótce. Gwarantuję. Zaczekaj. Najpierw powiedz mi, po co porwałeś tych biednych ludzi, a teraz mnie. Jeśli już masz kogoś zabić, to niech to będę ja. Oni w niczym nie zawinili. Poza tym my o smoczych jajach nic nie wiemy. Także przykro mi, pokrako, ale ode mnie nic więcej nie usłyszysz. Taki jesteś pewny, dziadku? Zmienisz zdanie, gdy dobiorę ci się do najskrytszych zakątków twojego umysłu. Intuicja nigdy mnie nie zawodzi, a odnoszę wrażenie, że coś przede mną jednak ukrywasz. Nieważne, co to jest. Nieważne, jak głęboko siedzi to w twojej pamięci. Znajdę to. Widzę, co cię trapi i wiem, jak temu zaradzić. Przestań. Nie zniosę tego dłużej.
Dlaczego akurat tym wspomnieniem mnie katujesz? Nie musiałem niczego wybierać. To wspomnienie samo do mnie przyszło. Dlaczego? Bo zajmuje każdy zakamarek twojego umysłu. Pulsuje w tobie tak jak rana, która nigdy się nie zabliźniła. Jest najsilniejsze, najgłębsze. To już tylko kwestia czasu, nim poddasz się i zaczniesz gadać. Już niedługo. Powiedz mi tylko, gdzie ukrywacie smocze jajo, a skrócę ci mękę. Nie wiem, o czym mówisz. W naszej wiosce nie ma czegoś takiego. Przecież wszystkie smoki zginęły wiele stuleci temu, więc... Dziękuję za współpracę. I co? Tak trudno było mi to od razu powiedzieć? Więc jednak ukrywałeś smoka. Co ja zrobiłem? Wybaczcie mi. Nie miałem siły się przed nim bronić. Niech mi los za to wymierzy surową karę. Zabierz go do jego celi. Dowiedziałem się więcej niż chciałem. Zbierz szybko oddział i przyprowadźcie mi tego smoka. Kierujcie się na południe, a niedaleko północnego pasma gór Trounajam znajdziecie go razem z młodym półelfem. Widać, ktoś się tu nam zbyt długo wymykał. Smok wydaje się silny, ale żeby go przyprowadzić, zrobicie tak. Zabijcie pozostałych wieśniaków, ale tego dziadka pozostawcie przy życiu. Niech zobaczy śmierć smoka, zanim sam umrze. Niech doświadczy na własnej skórze, jak smakuje zdrada. To będzie taka jakby nagroda za współpracę. A co z chłopakiem, panie? Jego też mamy tu przeprowadzić? Nie, bez smoka stanie się bezbronny i nie będzie stanowić już żadnego zagrożenia. Nie ma co się nim zbytnio przejmować, zresztą specjalizuje się w cierpieniu. Gdy chłopak zorientuje się, że jego smok zniknął, sam do mnie przyjdzie. Razem mogą sobie być silni, ale zobaczymy, co jedno zdziała bez drugiego. To będzie jak piękna sztuka teatralna. Dramat, rzecz jasna, psychologiczny. Nie można tak po prostu sobie zabijać wrogów. Trzeba to zrobić z wyrafinowaniem, aby się nasycić cierpieniem swoich ofiar. Jaką miałbym mieć przyjemność zabicia wroga tak po prostu? Spójrz, Arsimie. To dobry znak. Wiosna już za pasem. Myślisz, że skoro jesteśmy tak daleko od twierdzy Faipis, będziemy mogli rozpalić na noc ogień? W sumie nie ma tu zbyt dużo drewna, ale jeśli pozbieram te patyki z uschniętych krzewów, powinny się jako tako nadać. Prawdopodobnie nikt tego nie zauważy. Sądzę, że mgła, która spowija okolice, zasłoni ogień i przynajmniej na pół mili nie będzie go widać. Zgoda. Widzę, jak ci zimno, więc rozpalmy ten ogień. Dojdźmy jednak do tamtego wzgórza. Wydaje mi się, że wiatr chyba się odwróci i zrobi się trochę cieplej. Pozwól, mój drogi Arsimie, że to ja teraz pierwsza wezmę wachtę, a ty sobie śpij. Muszę z tobą chwilę porozmawiać, nim pójdę spać. Widzę, że coś cię znów trapi. Mnie możesz bez obaw powiedzieć absolutnie wszystko. Wiem i jestem za to wdzięczny losowi, że dał mi spotkać właśnie ciebie. Słuchając historii Willa i jego przestrogi, na końcu zdałem sobie sprawę z jednego, Z czego? że cokolwiek się stanie, nie popełnię jego błędu. Podobnie jak w jego życiu najważniejsza była Artael, w moim to jesteś ty. Ale ja nie jestem elfką. A czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Po prostu tak jak oni rozumieli się doskonale i jedno potrafiło słuchać i rozumieć drugie, u nas jest identycznie. On jednak popełnił taki błąd, że mimo tego, co do niej czuł, w pewnym momencie sobie odpuścił, wybierając święty spokój zamiast tej cennej, niezwykłej więzi. Nieważne, czym miałaby być ta alternatywa i jak silna miałaby być ta pokusa. Ja nie zamierzam popełnić tego samego błędu co Will. Nawet gdybym miał stanąć przed decyzją wybrać ciebie i jednocześnie walkę z samym Mognorem, znając prawdopodobieństwo własnej śmierci, lub zrezygnować i mieć pewność, że go nigdy nie spotkam, dożywając starości w spokoju, nie skusiłbym się na to drugie.
Od zawsze kieruje się sercem mimo przeciwności losu, które stają mi wciąż na drodze. Nieraz rozum sprawiał wrażenie bardziej rozsądnego, jednak ostatecznie wybierając serce, nigdy się na nim nie zawiodłem. Nie zawsze logiczne rozwiązanie jest najlepsze. Och, Arsimie, jesteś jedyny w swoim rodzaju. Widzę, że stajesz się dojrzalszy, choć już na samym początku miałeś poważne plany na życie. Gdy już jesteśmy przy porównaniach, trochę kiepsko ci to wyszło, bo widzisz, smoki nigdy nie łamią złożonych przysiąg. A z drugiej strony, skoro zgodziłeś się przyjąć mój dar, los Willa i Ardael w naszym przypadku się nie ziści. To niemożliwe. Chociaż w zasadzie jest tylko jedno, co musiałoby się wydarzyć, aby złamać smoczą przysięgę. Śmierć. Tak, właśnie śmierć. Dopóki jednak żyję, będę ci towarzyszyła. Cieszę się, że związałem z tobą swój los. Napotykamy wciąż na niebezpieczeństwa i nie możemy zaznać spokoju. Nie przejmuję się tym jednak tak długo, jak długo mam kogoś, komu mogę powiedzieć wszystko i powierzyć wszystkie tajemnice bez obaw, że mnie wyśmieje lub mną pogardzi. Dobranoc, Teo. Jutro o świcie ruszamy dalej, więc jak poczujesz się zmęczona, obudź mnie i wtedy ja przejmę wachtę. Dobranoc, Arsimie. Piśnij tylko słówko, a twój towarzysz straci zaraz głowę. Skuć natychmiast tego smoka. Thea poczuła się teraz absolutnie bezbronna i bezradna. Zaczęła odczuwać strach. Bała się nie tyle o siebie, ile o Arsima. Wiedziała doskonale, gdzie ją zaprowadzą. Czy jej wierny towarzysz zdąży ją ocalić i tym razem, zanim będzie za późno?